Witam wszystkich serdecznie. Dziś kolejny przegląd z cyklu Co słychać w Fish Room. Myślę, że na wstępie jestem winny Wam parę słów wyjaśnień, jako że w ostatnim przeglądzie, który miał miejsce akurat w domu u mnie, no część była pierwsza, miałem zrealizować część drugą. Niestety okazało się, że no, film jest kiepskiej jakości, jeżeli chodzi o dźwięk. Do tego później jak sprawdzałem jeszcze, to się okazało, że część rzeczy się nie nagrała w ogóle, nie wiem co to porobiłem. Brakowało mi w sumie no, ponad 15 minut nagrań, tak szacuję. Coś sobie źle poprzyciskałem i po prostu gadałem do wyłączonych, znaczy no, telefon był włączony, ale się nie nagrywało nic. No, w związku z czym nie było sensu po czasie robić części drugiej. Myślałem, że część druga będzie no, na następny dzień. Troszkę mnie to przybiło, dlatego no, zająłem się sprawami rodzinnymi, które są dla mnie teraz istotne. Wspominałem, że mam tam kilka kłopotów. No w każdym razie dzisiaj jest poniedziałek, 12, no i czas najwyższy i pora, żeby nakręcić coś kolejnego. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać, co tam porobiłem w Fish Roomie. Może zbliżmy, bo widzę, że odbija się światło strasznie. Co tam porobiłem nowego w Fish Roomie? No w tym tej baniaku nie ma żadnych zmian. Aczkolwiek chciałem Wam pokazać mojego Cistrusa, bo dzisiaj ładnie siedzi w swojej kryjówce, którą można obserwować. On tutaj wiecznie jest. Za wiele go nie zobaczymy, ale zobaczcie. Tutaj dziad siedzi. To jest jego ulubione miejsce, zawsze można tutaj go znaleźć. Ale czasami siedzi tam głębiej, więc wystaje mu tylko czubek ogona. Dzisiaj można zobaczyć jego grzbiet, to już jest wielki sukces. Jak widać, wszystko dobrze działa w tym baniaku. Naprawdę bardzo mi się on podoba. Chciałbym zacząć rozmnażać ryby z tego akwarium. Chodzi mi o konstaczowate. Będę przygotowywał taki plastikowy pojemnik na tarlisko. Muszę zrobić jeszcze ruszt ikrowy. Za myślę jakiś czas się ukażą jakieś filmiki z tych prób. Zobaczymy, czy mi się uda. Na pierwszy ogień chciałbym dać bystrzyki Pereza. To te ryby tutaj pięknie wyrosły i chciałbym mieć troszkę więcej tych ryb. Nie są jakieś drogie w zakupie, ale chciałbym je rozmnożyć. Mam nadzieję, że się uda. No a następnie chciałbym popróbować Asteanax lacustris, czyli tymi tutaj wielkimi konstaczami. Dość rzadki gatunek, więc warto byłoby rozmnożyć. Tak jak wspomniałem, dzisiaj pokażę Wam, co tam nowego się podziało. Są pewne zmiany. Jednak uruchomiłem panoramę z powrotem. Poszła tam krewetka Macrobrachium rosenbergi. Obawiam się, że dzisiaj nie zobaczymy, bo ona wyłazi teraz tylko w nocy. Urosła, 2 razy większa się zrobiła, ale zmieniła swój tryb aktywności na całkowicie nocny, więc tylko w nocy można ją wypatrzeć. No i wybrała sobie takie miejsce, gdzie siedzi za taką deską, więc ciężko ją w ciągu dnia oglądnąć, natomiast na pewno ją zobaczymy w jakimś tam kawałku, bo jak się przyświeci to latarką, to można ją wypatrzeć. No, jeżeli chodzi o to akwarium, tak jak mówię, no tutaj
Nie doszło do żadnych zmian. Jest konstans. Jak widzicie, wszystko zdrowe na szczęście. Ach tak, no jest jedna niefajna zmiana. Nie mam moich Ivanakar. Niestety, no nie stać mnie na ogrzewanie tego akwarium. No i któregoś dnia zauważyłem, że no nic tu nie mogę wypatrzeć i myślę, że mi wymarły te Ivanakary. To no, porażka. Trzeba będzie spróbować jeszcze raz, ale to już spróbuję z innym akwarium gatunkowym i założę je w domu. Obecnie w akwarium jest 20 stopni, ogólnie mam teraz 20 stopni w Fiszrumie, tylko niektóre akwaria ogrzewam. Nie stać mnie niestety na ogrzewanie większej ilości zbiorników. Owszem, poczyniłem różne oszczędności, jeżeli chodzi o światło na przykład. Pozmieniałem lampy, no i udało mi się obniżyć koszty prądu o 60 euro miesięcznie. To dość sporo, ale mimo wszystko nadal jest to 300 euro miesięcznie, więc trzeba będzie dalej kombinować. Najlepiej by było, gdybym jednak kilka zbiorników przeniósł do domu, może inaczej. W domu sobie założył jeszcze 2-3 zbiorniki i część ryb, które wymagają ogrzewania, przeniósł do domu. Wtedy nie będę miał tego kłopotu. A tutaj po prostu no, zostawię tylko gatunki zimnolubne, dzięki czemu nie będę ponosił kosztów związanych z grzałkami. Wydaje mi się, że to jest obecnie największy koszt, no bo światło zredukowałem, jeżeli chodzi o długość świecenia, do minimum. Świecę tylko 8 godzin tutaj, w domu tak samo. No i światło LEDowe sprawiło to, że no, pobór tego prądu jest naprawdę minimalny. No ale grzałki robią swoje, a no, jest to piwnica, więc jest tutaj z natury chłodno, a szczególnie w zimie. Ok. Zobaczmy w takim razie, co tam w tym Fiszrumie się pozmieniało. Ten zbiornik oczywiście znacie. Ostatnim razem jak pokazywałem, no to miałem problem z kryptokorynami, bo lubiłem sobie, że tak powiem, wodę na oko i przesadziłem z twardością. Niewiele trzeba, żeby zaczęły zrzucać liście, ale już proces zrzucania liści się zakończył. Na szczęście, no i odrastają. Ta tutaj kryptokoryna to kryptokoryna retrospiralis. Zresztą tak jak w ostatnim filmie zobaczycie na koniec filmu, bo tak będzie najprościej mi. Za dużo tych wszystkich roślin mam, żeby co chwilę przerywać i robić wstawki. Myślę, że tak będzie wygodniej na koniec. Dłuższy fragment z muzyką. A więc dowiecie się, jak wszystkie z tych roślin się dokładnie nazywają. Co miałem powiedzieć? No, tutaj zbiornik pokazuje z tego względu, że wspominałem o tym, że pojawił się narybek. Narybek już podrósł, pływa sobie z rodzicami. Zobaczmy go. Był też drugi rzut młodych. No i na 99% są to mieczyki. Przynajmniej ten pierwszy wylęk to były mieczyki. No widzicie, jest ta kreska już widoczna na ciele. Co ciekawe, dorosłe jakoś specjalnie nie atakują tych młodych. O, tutaj płynął sobie samiec przed chwilą. No i tego na rybku jest trochę. Mam jeszcze w plastiku kolejną partię. Mam nadzieję, że wśród nich są jakieś molinezje albo limki, no ale to się okaże. Z pewnością te pierwsze ryby to mieczyki, natomiast ten drugi wylęk wydaje mi się, że to mogły być molinezje.
No ale muszą jeszcze trochę podrosnąć, żebym to mógł stwierdzić z pewnością. No w każdym razie pływają sobie młode ryby wszędzie, co mnie bardzo cieszy. Oczywiście żyją tu też krewetki, jak wiecie, Caridina pareparensis parvidentata. W tym baniaku lepiej są wybarwione, może ze względu na to, że tu mam twardszą wodę. Przy odpowiedniej twardości wody one zyskują takie właśnie pasy na ciele. Normalnie przy bardzo miękkiej wodzie są po prostu szare, natomiast przy twardszej wodzie, a tutaj właśnie są limki, samicy Limia melanogaster. Na rybek. No także no jakiś tam sukces jest, że są te młode ryby. Bardzo mnie to cieszy. Natomiast nadal czekam na młody odlimek. Nie wiem co jest grane. Próbowałem z tymi limkami już różnych sposobów. Miększa, twardsza woda, więcej, mniej soli, wyższa, niższa temperatura. W akwarium jest 21 stopni, jak widać. Dość dobrze się te ryby tutaj czują, co mnie bardzo cieszy. Tutaj mamy Poecilla mexicana catazaya. Samiec tam sobie popłynął za samicą. Samice są po prostu szaro-białe, natomiast samczyk ma grzbiet lekko niebieskawy, a brzuch u niego jest żółty. Gdzie on tam jest? On tu jest. No jest taka żółta też obwódka na ogonie. Dość rzadki gatunek w akwariach. No i dodatkowo lokacja catazaya też jest raczej rzadko spotykana. Ryby były kiedyś na okładce Glazera. Jest to prawdziwy rarytas, no ale słabo się niestety rozmnażają. Nie wiem co jest tego przyczyną. Inna forma Mizolha, pochodząca właśnie z okolic wodospadu Mizolha w Meksyku. Dużo lepiej się rozmnaża. Chciałbym ją zdobyć. Znaczy, no, jest dostępna u Thomasa Tillmana, C. Fisher Hobbyzo. Nie, przepraszam, Thomas Tillman Hobbyzo, bo akurat C. Fisher Hobbyzo to jest Schöneberger. No i mieczyk Montezumy. Polecam do akwarium nieogrzewanego te mieczyki, dlatego że zakres temperatur tych mieczyków jest od 18 do 24-26 stopni. To jest, że tak powiem, zakres, gdzie te ryby dość dobrze się czują. No a przypuszczam, że nawet dałoby się je trzymać na zewnątrz w jakimś właśnie pojemniku. Od czerwca do października swobodnie te ryby można by było trzymać. Zresztą w komentarzach było takie pytanie, jakie ryby polecam do właśnie takiego zbiornika na zewnątrz ustawionego. Myślę, że no, ten gatunek mieczyka się nadaje. No i przede wszystkim niezwykle ciekawe są te ryby ze względu na ten miecz samca. Ten gatunek chyba ma najdłuższy miecz ze wszystkich gatunków mieczyków. Jest filmik o tych mieczykach na kanale, polecam. Link zostanie umieszczony w opisie filmu. Ok, tutaj już się narybkiem pochwaliłem, więc możemy przejść do dalszych, że tak powiem, zbiorników. Tutaj na tym regale zaszło najwięcej zmian. Omówimy sobie je po kolei. Zacznijmy od tego baniaka. To oczywiście akwarium dla ryb żyworodnych. Jak wcześniej planowałem, no miało tutaj być podłoże ziemia ogrodowa, no ale ze względu na brak środków
zrezygnowałem z tego pomysłu. Rośliny są posadzone w takich plastikowych koszyczkach. Momento. To jest właśnie taki plastikowy pojemniczek, w którym mam posadzone rośliny. Są 3 takie pojemniczki w zbiorniku. No i przód jest zasypany kamieniami. To właśnie Wam chciałem pokazać. Ponieważ no, ta aranżacja powstała jakieś 2 tygodnie temu, może trochę więcej. Po prostu cały przód zasłoniłem kamieniami, doniczek nie widać. Według mnie dość nawet fajnie to wygląda. Trochę mi to czasu zajęło, bo musiałem nazbierać odpowiednich kamieni, które mi się podobają. No ale teraz już jest naprawdę fajnie. Z nowości jakie są, no to tu jest nowy gatunek Molinezji. Na razie mam tylko parę. Chciałbym dokupić jeszcze trochę ich więcej. To jest tak zwana Liberty Molly, czyli Poecilla salvatoris. Charakteryzuje się tym, że... gdzie jest ta ryba? Uciekła. Charakteryzuje się tym, że płetwa grzbietowa i ogonowa, u samca akurat, bo samicy nie. O, jest tam. Płetwa grzbietowa przypomina taką kokardę rewolucjonistów, stąd ta nazwa Liberty Molly. Samczyk jest mocniej obarwiony, natomiast mój samczyk jeszcze jest młody i nie ma akurat takiego fajnego barwienia. To się dopiero pojawi z czasem. Planuję jeszcze dokupić 2 pary. Zobaczmy ją sobie. No dobrze tu, dziadzie. No, przy tym oświetleniu co ja mam, to tak tego nie widać dobrze, ale bardzo ładna jest ta płetwa grzbietowa. Samczyk ma tą płetwę podobnie obarwioną, tylko intensywniej, no i też ma obwódkę na ogonie. Gdzież on jest? Momentu, muszę go wypatrzeć wśród tych ryb najpierw. Tam jest dziad. O, dopiero zaczyna mu się robić ta kokarda na płetwie grzbietowej. Najpierw wybarwi się mu płetwa grzbietowa, a następnie wybarwi mu się ogon. No, jeszcze trzeba chwilę poczekać. Samica jest dorosłą samicą. O, teraz widać tą pomarańczową barwę płetwy grzbietowej, fajnie. Samica jest dorosła. No i wybrałem specjalnie taką dużą, licząc na to, że się wykoci tutaj szybko. No, mam ryby od miesiąca. Oczywiście są od Thomasa Tillmana. Myślę, że w sobotę jak pojadę, to może właśnie dokupię jeszcze 2 pary. Albo najlepiej samca i 3 samice. Fajne ryby naprawdę. No, pozostałe towarzystwo to Priapella, Compressa, mieczyki Xiphophorus helleri, Almoyola. Almoyola to po prostu rzeka Almoyola w Meksyku. No i trzeci gatunek to Phalichthys feuerferi, Candelaria. Rzeka Candelaria też jest w Meksyku. Mam 3 gatunki żyworodne z tej rzeki. Być może kiedyś zrobię zbiornik nie gatunkowy, tylko biotopowy rzeki Candelaria. Zobaczymy. Można wszystko, tylko trzeba mieć na to pieniądze. No niestety kuleje dość mocno teraz pod tym względem. No ale ogólnie baniak dość dobrze wygląda. Mam tutaj tak samo jak w pozostałych baniakach 21 stopni, między 20 a 21 stopni. Dość zdrowo ryby wyglądają, więc nie jestem zmuszony włączać grzałki. Dość dużo jest na rybku tych mieczyków.
Jest trochę młodych priapelni, co pokazywałem ostatnim razem, robiąc przegląd tutaj z piwnicy. No ale mieczyków jest naprawdę sporo. Następny baniak, który chciałem Wam pokazać, momento. Następny baniak to Panorama. To jest około 200 litrów. Wcześniej miałem tutaj proporcje Fundulo Panchax Sio Steady Niger Delta. One teraz są tutaj w tych dwóch plastikach. Tam są wsadzone mopy akwarystyczne i liczę na ikrę. Natomiast ten tutaj plastik, o, tu można zobaczyć sobie mop. Trzeba go wyciągnąć i sprawdzić, czy są jakieś jaja co jakiś czas. Zobaczymy. Może coś uzbieram. W każdym razie zamierzam z tego plastiku przenieść ryby do tego plastiku. Wcześniej miałem tu krewetkę Macrobrachium rosenbergi, ale już jej nie ma, więc mam ten baniak wolny. Wpuszczę tam moje proporcje. Ten tutaj plastik przeznaczę właśnie na próbę rozmnożenia bystrzyków Pereza. Myślę, że jest wystarczająco duży. Trzeba tylko ruszt będzie zrobić. No ale wracajmy do tego baniaka. W końcu mogłem wpuścić moje lorki. Wcześniej mówiłem, że to Rhineloricaria microlepidogaster, CF microlepidogaster, ale poprawnie i tak teraz będę je nazywał. Nazywają się Rhineloricaria aigemani. Są też tutaj moje dwa inne gatunki lorek. To jest Rhineloricaria similima. Mam też ryby, które się nazywają Rhineloricaria species, ponieważ nie wiem, jaki to gatunek. Te tutaj lorki, no jak widzicie, rosną dość duże. To są jeszcze młode ryby, urosną tak no, do jakichś 16, może 20 cm nawet. Bardzo spokojne, duże, ale bardzo spokojne ryby. Jak widzicie, można trzymać z mniejszymi gatunkami lorek. To samo tyczy się tych species. Nie wiem, czy dzisiaj jakąś wypatrzymy. Na pewno są tutaj, ale nie wiem. Przekonamy się. Zazwyczaj tam z tyłu siedzą. Momentu popatrzę, może jakąś wypatrzę. Niestety nie udało mi się żadnej wypatrzeć. Są gdzieś schowane dzisiaj. Tutaj jest kolejna z tych similim. Cała masa tych moich aigemani, które zaczynałem od grupy 6 ryb, obecnie mam tam ich około 30 obecnie. O, tu jest kolejna similima. Cała masa lorek, zobaczcie. O, kurczę. Cała masa lorek. No i wpuściłem tutaj też grupkę gupików Santa Maria Bleeding Heart. Musiałem je wysortować. Katastrofa z tymi rybami, nie wiem, gdzie one się teraz pochowały. Tam gdzieś są przy powierzchni. O, gdzie są samce. Może sypnę jakąś karmę, to się pojawią ryby. No, w każdym razie strasznie mi te ryby uciekły. Za późno decydowałem się na sortowanie i no 95% ryb musiałem odrzucić. Poszły do krewetki. Ona sobie tam je skubie powoli. No tutaj widzę gdzieś samca jednego. No takich dobrych samców, które mi się jeszcze podobały, no to znalazłem zaledwie 5 na tą całą masę ryb. Trochę lipa. No ale trudno, będę musiał zdobyć znowu te ryby. Na szczęście nie jest to aż jakoś tak strasznie ekstremalnie trudne.
No, ale cieszy mnie, że lorki mają swoje miejsce i mogą spokojnie sobie tutaj żyć. Te lorki tutaj Similima miałem wcześniej w takim plastikowym kajfasie. Nie szło z nimi nigdy filmu zrobić, więc jest okazja, żebym nagrał jakiś tematyczny film o nowym gatunku, którego jeszcze nie pokazywałem. O, jest tu samiec gupola. Ale też nie są jakieś specjalne. Kiepsko. Niestety jak nie sortuje się gupików, no to tak później się dzieje. No, ale będę mógł nakręcić kolejny film tematyczny na kanał o ciekawym gatunku ryb zbrojnikowatych. Jeszcze raz cofnę. Tak obecnie wygląda baniak. No, chodźmy dalej w takim razie. Następny zbiornik, który chciałem Wam pokazać, to moje akwarium dla platek Tampico, Xiphophorus variatus Tampico. W shorcie pokazywałem Wam kwitnącego Aponogetona Madagascariensis varietes henkelianus. Zobaczcie, jak ten kwiat ewoluował. Link do shorta zostawię w opisie filmu. Tak to wygląda, taki olbrzymi pęd, ale nie widzę, żeby się zawiązywały jakieś nasiona. Jak wspomniałem, trzeba je zapielać, te aponogetony, krzyżowo. Tak wyglądają przekwitnięte kwiaty. Wsadziłem je pod wodę. Kto wie, może się zdarzy jedno czy dwa nasionka, które no, powstaną. Zobaczymy. W każdym razie, no, to już sam sukces, że zakwit. Wspominałem także, że z niewiadomych, to było w ostatnim przeglądzie tutaj z piwnicy, gdzie pokazywałem to akwarium, że z jakiegoś powodu przestały mi się rozmnażać. No, znalazłem rozwiązanie problemu. Okazało się, no, banalne, typowe. Wysiadła grzałka po prostu. Odkąd grzałka ponownie działa poprawnie, znaczy jest nowa grzałka, pojawiły się młode ryby. O, tu jest taka młoda, jeszcze nie wybarwiona. No, pojawiły się młode ryby wreszcie z powrotem. Ta ryba powinna mieć jakieś 2 tygodnie. Właśnie mniej więcej 2 tygodnie temu odkryłem, że to jednak grzałka padła. No i w efekcie jest narybek z powrotem. Także jestem bardzo szczęśliwy. Bardzo fajna, dzika forma platek. Tu też mieczyków, bo to też Xiphophorus. Dość sporo już mam ich. Też cieszy. Jeżeli chodzi o rośliny, no oprócz tej najbardziej istotnej tutaj, czyli tego Henkelianusa, mam tutaj Cryptocoryna pontederifolia. No i tak jak przypuszczam, jest to Cryptocoryna lucens tutaj. Oczywiście masa mochu jawajskiego. Cofnijmy trochę. Masa mochu jawajskiego. Rotala rotundifolia. Gdzieniegdzie hydrokotyl, leukocefala i hemianthus. Plus ta plontanina tam z tyłu. To jest pływacz, Utricularia gibba. No i te zwisające korzenie to limnobium. Od góry baniak wygląda w ten sposób. Ten mech, który tutaj rośnie na wzmocnieniu akwarium,
to przypuszczam, że jest to Amblystegium serpens, ale to nie jestem pewny, po prostu to samo sobie wyrosło tutaj. Nie sadziłem tego, po prostu zawsze na tych wzmocnieniach zbiera się jakiś glon, jakieś paprochy, no i z czasem z zarodników zaczyna coś wyrastać. A że mam ten mech Amblystegium, to przypuszczam, że po prostu z powietrzem po prostu te zarodniki trafiły i no i wyrosły sobie tutaj, ponieważ pod wodą nie mam tego muchu. Właśnie tutaj tylko na tym wzmocnieniu. No, ciekawie to wygląda. Ja lubię akurat takie rzeczy. Zobaczmy sobie w takim razie panoramę. Otóż i panorama. Postanowiłem jednak jej nie likwidować. Dałem minimalne światło. To jest taka specjalna żarówka do hodowli roślin. Ona ma zaledwie 5 W. Tego światła niestety u dołu jest za mało, aby poprawnie jakieś rośliny rosły. Natomiast emersyjne Ceratopteris, czy też pływające, ale już widzę, że wypuszcza emersyjne liście, bardzo dobrze sobie tu radzi. Wpuszczam tutaj wszelkie, że tak powiem, nieprawidłowe ryby, wszelkie odpady, także no, większość tych Santa Maria Bleeding Heart tutaj trafiło. No, że tak powiem, kiepskie są na maksa. Na przykład już takie wyskoczyły całkiem czerwone, bez tej czarnej linii. Tu jest jedna ryba, którą muszę odłowić stąd, bo jest dobra. Przeoczyłem ją. Jedyna. Także no, jest 6. samiec. Ale widzicie, o, na przykład takie były też. No to jest katastrofa po prostu. Więc nie było sensu dalej ciągnąć tej linii. Muszę zdobyć kilka dobrych par i od nowa zacząć z tymi Santa Maria Bleeding Heart kupikami. Na baniak po prostu jest zawalony drewnem. Porobiłem różne takie półki, zakamary, żeby krewetka dobrze się czuła. No i w efekcie tak dobrze się czuję, że nie mogę jej nigdzie wypatrzeć. Znaczy ja wiem, gdzie ona jest. Jest tutaj z tyłu za tą dechą. Nie wiem, czy cokolwiek będzie ją widać dzisiaj. Trzeba będzie poświecić tam latarką, żeby ją wypatrzeć. Ale jest tam na pewno. Tam widzę wąsa kawałek. O. Widzicie dwie takie kreseczki. To i wąsy są. O. Ale zobaczmy, może ją jakoś wypatrzymy. Niestety, no lipa. Widać tylko jej ogon. Przyświeciłem tam z boku, ale się cofnęła. No, chociaż ogon można zobaczyć. Lipa, nic nie można zobaczyć. Powiem szczerze, powiem to brzydko, wkurwia mnie ta panorama tak, żebym chętnie ten zbaniak rozpierdolił w imment. Przepraszam, bo już... No ale krewetka ma gdzie mieszkać. Tylko nie mogę jej obserwować. O, dobra. Kiedyś będę miał hajs, to kupię po prostu tutaj akwarium takie 50 na 50 na 50 i tam zrobię znowu coś takiego samego jak tu jest. Natomiast zobaczymy, może w nocy przyjdę tutaj i ją dorwę. Ale nawet jak ją dorwę, no to problem jest taki, że to jest tak syfiasty kształt akwarium, jakiego no tylko debil mógł wymyślić taką panoramę.
To jest akurat firmy takiej Panorama. Nie wiem, może Paldarium z tego zrobię, bo to jest jedyna szansa, żeby cokolwiek z tego wycisnąć. Ale to po prostu syf. Dobra. Trochę się zdenerwowałem. Chodźmy dalej. To jest przedostatni baniak, który chciałem wam pokazać. Miałem go też likwidować. No ale dorwałem parę mieczyków Helleri, Guenteri, Rio, to jak. No i co chciałem wam pokazać, to samcowi zaczął rosnąć ogon. Będzie miał miecz. Akurat przy tej formie nie jest to pewne, że będzie miała ryba miecz. Po tym, kurczę, po tej panoramie widzę, że mi się rozstroiła ostrość całkowicie. Sekundo. No, przepraszam was, że użyłem takich słów, jakich użyłem. Wiecie, że w moich filmach nie przeklinam. Ale no, już naprawdę mam dosyć tej panoramy. Po prostu jest, bo jest i krewetka sobie mieszka, ale jak będę miał tylko pieniądze, to wymienię na coś normalnego, a tam to po prostu nie wiem. Wsadzę do ogródka i posadzę ziemniaki w środku. Gówno. No ale skupmy się na tym, co istotne tutaj. Zobaczcie, samcowi zaczął rosnąć miecz. Czyli będę miał formę z mieczem, co mnie niezwykle, niezwykle cieszy. Czekam, kiedy samica się okoci. Jest grubaśna, ale jeszcze nie. Dalej jest taka choleryczna. No ale co zrobić? Tłuczę swojego partnera. Zazwyczaj u ryb to jest na odwrót, że to samce gdzieś tam atakują ryby. Wspominałem o tych moich dzikich szczupieńczykach Aplochelius lineatus, czyli szczupieńczykach kręgowanych. A tutaj na odwrót, to samica jest taka agresywna, widzicie? No, ale w każdym razie będą tu już mieszkać, stwierdziłem. Póki co prawda kuleje finansowo, ale dopóki się będzie dało, to będę wszystko dalej ciągnął. Na tą formę dość długo polowałem, więc no nie było wyjścia, gdzieś musiałem je wsadzić. No i dzięki temu baniak pozostał tutaj. Nie zlikwidowałem go. Dołożyłem trochę warisnerii. Jeszcze więcej jej dołożę, tylko muszę pobrać sobie od akwarium, z akwarium z limkami. Filterek mi się odbija, kurczę. O, teraz lepiej. No, muszę podokładać jeszcze tej trawy. O, nic tu nie ma ciekawego, jeżeli chodzi o rośliny, ale ryby są za to ciekawe. Chodź pan tutaj, pokaż się pan jeszcze. Może jak będą młode ryby, to ta samica się trochę uspokoi. Oczywiście bardzo liczę na to, że będę miał mieczyki Rio, a to jak? Jeszcze raz powiem, to dość skomplikowane. Albo może, zobaczcie sobie. Xiphophorus, Helleri, Guenteri, Rio, a to jak? Dość rzadka forma. Teraz poluję na Xiphophorus, Helleri, Yucatan. One są czerwonawe. Ostatnio były do kupienia w sklepie internetowym, ale na razie poczekam jeszcze, bo dość zimno mam w fish roomie, tak jak wspominałem. Straciłem przez to Iwana Kary, więc nie będę ryzykował gatunku mieczyka, któremu muszę zapewnić ogrzewanie. Te tutaj mają grzałkę, ogrzewam im wodę. Jeszcze nie robiłem o nich filmu, więc też myślę, że w tym miesiącu oczywiście. Tylko jeszcze nie wiem, kiedy ukaże się filmik. Chciałbym na pewno o tych lorkach zrobić. Linelori cariacy minima. No i mam jeszcze platki Xiphophorus maculatus candelaria. No i te tutaj mieczyki Guenteri Rio, a to jak? Pokaż się pan. No, naprawdę bardzo się ucieszyłem,
bo słyszałem, że możliwym jest, że no, samiec może nie mieć miecza w ogóle, bo się zdarza tak u tej formy. Natomiast mój jednak będzie miał. No i uciekł. No, jeżeli chodzi o wystrój, nie ma nic specjalnego, ale tak jak mówię, ryby fajne, naprawdę rzadkie i bardzo je chciałem mieć. Teraz ostatni baniak. To moje ostatni, że tak powiem, baniak w dzisiejszym filmie. Jego znacie oczywiście. Chciałem go pokazać tylko z tego względu, żebyście zobaczyli, jak bardzo zarosło tutaj. Muszę tutaj zrobić ostrą przecinkę. Dzisiaj już może tego nie będę robił, bo potrzebuję na to jakieś 2 godziny. Ja chciałbym jeszcze obrobić film i mam nadzieję wrzucić go dzisiaj w nocy. Naprawdę zarósł na maksa. To obecnie moje chyba najstarsze akwarium z tych, które posiadam. Jest tutaj praktycznie od początku działalności w piwnicy. Ryby, które widać, to moje gupiki Japan Blue. Za jakiś czas znowu je wysortuję, bo chcę się pozbyć ryb z dużym ogonem, ale po ostatnim sortowaniu no, pozbyłem się ryb nieprawidłowych, jeżeli chodzi o ubarwienie, ponieważ one mają tendencję na grzbiecie, jak widzicie, one mają taki czerwony pas. Reszta ciała powinna być właśnie taka turkusowo-niebieska. To jest morski kolor, nie wiem, to kobieta jakaś musi się powiedzieć na ten temat. Ja jako mężczyzna nie znam się na kolorach, są dla mnie niebieskie po prostu. Ale udało mi się wysegregować je tak, że zachowałem właśnie ten super niebieski kolor. No i chcę wrócić do tego, żeby ryby nie miały miecza, tak jak na przykład ten samiec tutaj płynie. No ale powiedzmy, że to już nie jest taka tragedia. Też troszkę za bardzo się spóźniłem. O, tu jest samiec, którego powinienem odrzucić, ale to generalnie, znaczy może powinienem go odrzucić, dlatego że za dużo ma tego czerwonego na grzbiecie. No ale jeżeli chodzi rzeczywiście o ubarwienie, no to udało się zachować formę. Po następnym sortowaniu stopniowo pozbędę się ryb z przydłużym ogonem, tak jak na przykład ten tutaj, który ma 2 miecze. Są ładne, ale to nie jest to, co było na początku. Chcę wrócić do tego, żeby ryby miały mniejszy ogon. No i mam tu też mieczyki Xiphophorus signum. One mi siedzą cały czas w tym gąszczu. Dlatego między innymi muszę tutaj przyciąć porządniej. Także w końcu będę je widział. One są pod tą całą czapą złożoną z hydrokotyla, bucephalendry i anubiasa. Nie wiem czemu, ale to jak strasznie płochliwy gatunek mieczyka. Jak mają możliwość, to się po prostu chowają. Troszkę odjadę. Może przez to właśnie, że jest tu za gęsto. No nie wiem. No ale fakt faktem, że jest naprawdę gęsto. Widać tylko w zasadzie tutaj z przodu ryby i nawet patrząc na te gupiki, one raczej trzymają się właśnie tej otwartej strefy. Największość ryb siedzi w tym wolnym miejscu. Więc też chcę im umożliwić to, żeby większa część akwarium była dla nich dostępna. No a przy okazji myślę, że skłonię mieczyki do wypłynięcia z kryjówki. Żaden inny gatunek mojego mieczyka tak się nie zachowuje. Oczywiście mają grzałkę, bo te signum wymagają trochę wyższej temperatury niż ten gatunek mieczyka, który pokazywałem na początku, Xiphophorus montezumae.
No, na dzisiaj to będzie już w takim razie tyle. A jeszcze mogę pokazać, jak u góry wygląda. Tak baniak wygląda od góry. Niestety znowu ciornastek. Widać już na liściach takie białe punkciki. To już szlak trafia liście. No to tak zawsze jest. Już mówiłem o tym w przypadku filmu, gdzie pokazywałem Paludarium. Wspominałem o tym, że nie wszystko mogę tam hodować ze względu na tego cholernego wciornastka. Jeszcze jakieś 2 tygodnie temu cała czapa była idealnie zielona. Już się cieszyłem, że wytworzy się na powrót piękna emersja z hydrokotyla. No ale niestety skurwiel znowu się pojawił. No i za chwilę wykosi mi całkiem tego hydrokotyla. W związku z czym, no, jak będę robił przecinkę, to po prostu usunę ten hydrokotyl tutaj stąd. Dam go pod wodę do innego akwarium, więc nie stracę, że tak powiem, roślin. Pod wodą jest go wystarczająco dużo, więc akwarium pozostanie. A ja nie dam wciornastkowi zniszczyć rośliny, ponieważ wciornastek pod wodą padnie, więc nie będzie mógł żreć liści, a ja wykorzystam ten hydrokotyl w innym akwarium. No. To na dzisiaj tyle, moi drodzy. Co do następnych filmów, no będę się starał, żeby było jak najczęściej. W każdym razie priorytetem dla mnie jest załatwienie swoich spraw prywatnych do końca. Powoli wszystko idzie w dobrym kierunku. No ale zaprząta mi to większość czasu i myślenia. W związku z czym no, tych filmów ukazuje się mniej. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć!